Cześć, witajcie. Dzisiaj relacja z Stage'a drugiego, software silnika Stage 2 w zielonej RS-trójce 8Y. Wspominałem Wam na relacjach, że wszystkie z nich dostaną Stage 2 soft silnika. Dzisiaj zajmiemy się tą konkretną. Posiada ona dwie zmiany mechaniczne. Intercooler firmy Forge, który możemy tutaj dojrzeć. Jak się przyjrzymy, widzimy, tutaj już go nie ma, czyli on się kończy, powiedzmy, na wysokości belki. To jest jego, tak jak powiedzmy, wysokość robocza. Niestety, jak widzicie, seryjny grill posiada tutaj te wszystkie elementy plastra miodu pozasłaniane, więc ta powierzchnia przelotu powietrza jest dosyć mała, więc cooler naprawdę musi być wydajny. Dla porównania ta zielona tutaj posiada cooler DO88. Obie posiadają, wszystkie w ogóle te RS-trójeczki, które tutaj mamy, posiadają downpipe'y ze sportcutami. Tutaj mamy downpipe'a customowego, tutaj mamy MG Motorsport, a w czarnej dowiecie się w kolejnej relacji. Tego nie będę Wam dzisiaj zdradzać. Zobaczycie sobie. Jeśli chodzi o zieloną, wjedzie tutaj Stage 2 do sterownika silnika. Kompletny software. Tak wygląda komora silnikowa, praktycznie seria. Nic tutaj nie widać, zero zmian, bardzo fajnie. Tutaj osłona termiczna, idzie ją dojrzeć na nowym downpipe'ie. Oczywiście katalizatory sportowe. Pamiętacie może taką RS-trójeczkę, którą pokazywałem Wam w tamtym roku, taką 8Y, której tam uzyskaliśmy też ponad 5 paczek na stage'u drugim. Natomiast tam był box. Tutaj mamy prawilną modyfikację sterownika silnika, który się znajduje tutaj. Będę dzisiaj zajmować się programowaniem, modyfikacją softów i aktywacją funkcji, które można tutaj bardzo fajnie pokonfigurować, a fabrycznie nie są aktywne, więc to wszystko będzie tutaj modyfikowane. Do tego odpalimy sobie fajne gadżety. Niektóre będą cieszyć, a niektóre są bardzo pożyteczne. To się dowiecie. Wjedziemy sobie teraz na hamownię i zobaczymy taki pomiar referencyjny, ile ten samochód generuje mocy, a potem wystroimy go na paliwie 100-oktanowym, bo tak go właściciel użytkuje, tylko i wyłącznie na setce. Bardzo dobre, najlepsze w zasadzie, co może być do RS-a. No i zobaczymy, co wyjdzie. Także stay tuned, wjeżdżamy na hamownię. Z racji, że właściciel zainstalował intercooler już przed przyjazdem do mnie, reszta była fabryczna, postanowiłem, że przed montażem downpipe'a zmierzymy sobie samochód, jaką moc generuje. Przypominam, że fabrycznie RS3 powinno generować 400 koni. Jak wiecie z poprzednich relacji, była taka RS3 8Y szara, którą wrzucałem wcześniej w tamtym roku. Możecie sobie prześledzić, jak tam wyglądały pomiary na typowo seryjnym samochodzie i potem po zmianach mechanicznych, bo takie porównanie też było. Natomiast wracając do tej zielonej, no to pomiar mocy na seryjnym softie z zamontowanym intercoolerem firmy Forge wykazał, że RS3 generuje 422,9 HP oraz 529 Nm. Można powiedzieć, bardzo ładny wynik. Dobra baza, mamy lekki gift, no ale też nie ma się co dziwić, skoro intercooler fabryczny jest bardzo mały, no to też wiadomo, poprawa chłodzenia będzie wpływać pozytywnie. W związku z tym Forge no tutaj wniósł poprawę, stabilność temperatur, więc automatycznie tej mocy, jak widzicie, nie brakuje. Natomiast po montażu downpipe'a stwierdziłem, że samochód ponownie pomierzę na seryjnym softie, żeby zobaczyć, jaka jest różnica, czy coś w ogóle ten downpipe tutaj z tym sportcutem dodał, czy może zabrał, a może w ogóle nie ma różnicy. Też było to dla mnie ciekawe, więc specjalnie dla Was pomierzyłem ten samochód jeszcze raz. I co? Okazało się, że mamy 429,7 HP
i 529 Nm. Wartości szczytowe momentu obrotowego wyszły w zasadzie tak samo, ale jak widzicie, to tyczy się tylko i wyłącznie wartości szczytowej, czyli tutaj. Przy obrotach rzędu 3000, powiedzmy 200, moment obrotowy, szczytowa wartość była taka sama, ale zobaczcie, co się stało. Mierzyłem to kilka razy, teraz turbosprężarka wstaje szybciej i ten moment obrotowy tutaj z tych niskich partii obrotowych od 2, powiedzmy 600 do 3000 ewidentnie się poprawił, więc no, jadąc tym samochodem już po instalacji downpipe'a czujemy, że ten samochód jest żywszy, turbina wstaje szybciej, no i tej mocy jest więcej, bo zobaczcie, ta wartość szczytowa, jeśli by porównać sobie te 422 do 429, no to ktoś powie, a no to jest tylko powiedzmy 7 koni, to co to za różnica? Ale zobaczcie, ta różnica ciągnie się przez cały zakres obrotowy. Tak samo tutaj widzicie to przełożenie w momencie obrotowym. On jest tutaj zdecydowanie większy po montażu downpipe'a, więc różnica jest znaczna. Szczególnie tutaj ten zakres od powiedzmy 4 do 5 tysięcy, no i w zasadzie ta góra tam powyżej 6, no ewidentnie tutaj ta różnica jest na plus. Może sprawdzimy sobie tak kursorem dokładnie, jak to wygląda. No i zobaczcie, 332 HP, a teraz mamy 353, czyli mamy 20 koni różnicy po montażu downpipe'a w tym zakresie obrotowym. No, różnica naprawdę ogromna, moment obrotowy też wzrósł, bo jak widzicie 30 Nm różnicy. Zobaczmy sobie jeszcze na górnych partiach, jak to wyszło. Powiedzmy tutaj, przy 6200 obrotów 410, a mamy teraz 425, więc w tym zakresie mamy 15 koni więcej, więc no, różnica po downpipe'ie jest znacząca i nie można tego pominąć. Ewidentnie tej mocy przybyło i momentu w całym zakresie obrotowym, plus do tego fajna sprawa, jak widzicie, jak tu wspomniałem, ten moment obrotowy troszkę wcześniej się pojawia, więc warto czuć to, dobra zmiana, dobrze to rokuje, więc tak mamy samochód pomierzony przed docelowym strojeniem softu na Stage 2. Więc przechodząc już teraz do meritum, seryjny sterownik silnika został przeprogramowany. Na początek zająłem się deaktywacją wszystkich funkcji związanych z filtrem cząsteczek stałych, tak zwany OPF. Następnie z wszystkimi, że tak powiem, tematami, o których wspominałem, czyli aktywacja takich fajnych, ciekawych funkcji, ale o tym za chwilę. Skupiając się już na mocy, no to jak wiecie z poprzednich relacji z RS3 8V, bo przypominam, w nowym 8Y mamy silnik o kodzie DNW, czyli to jest ta sama jednostka, co w poprzednim RS3 8V. Tam było DNWA, tu jest DNWC. Ostatnia literka jest różnicą między tymi silnikami, natomiast jednostki są praktycznie, to są w zasadzie te same silniki, więc no, można oczekiwać, że będzie to działało podobnie. Natomiast ja już tak troszeczkę uprzedzę Was, że no, różnice minimalne w softie są. Silniki są te same, ale soft tutaj jest zdecydowanie bardziej rozbudowany. Są nowe featuresy, nowe funkcje, więc to wszystko działa troszeczkę inaczej. I muszę powiedzieć, że akurat wyszło to tutaj Audi. Naprawdę te zmiany da się odczuć, szczególnie jeśli chodzi o wstawanie tej turbosprężarki, jeśli chodzi o turbodziurę, to ona już na seryjnym softie bez żadnych zmian mechanicznych naprawdę lepiej to działa niż w przypadku 8V, które miało w tym silniku DNWA takie, kurcze, jak to się mówi, lagi, czyli opóźnienia w dodaniu gazu. Tutaj jest to dużo lepiej zrobione i jest ta frajda, tak jak właśnie to ma być w RS-ie, że wciskamy gaz i ten samochód po prostu reaguje, słucha się kierowcy, bo wtedy to wiadomo sprawia radość. Przechodząc do samych wyników mocy, właściciel jeździ na paliwie 100-oktanowym, więc tak został właśnie skalibrowany samochód pod to 100-oktanowe paliwo. Bardzo ważna rzecz w przypadku mocnych samochodów, żeby to paliwo jednak miało jak najwięcej oktanów. Minimum to jest 9,8 oktan. Wiadomo, najlepiej by było lać setkę, właśnie tak jak tutaj mamy. No i też samochód został pod nią wystrojony na nastawach bezpiecznych, optymalnych. Nic nie jest tu zrobione na maksa. Ma być odpowiednia rezerwa, tak żeby właśnie samochód jeździł jak najdłużej bez awarii.
W związku z tym finalnie na stage'u drugim RS3 generuje 508,9 HP i 619 Nm. Zobaczcie, przyjrzyjcie się przebiegowi mocy i przebiegowi momentu obrotowego. Jak widzicie, ten moment obrotowy tutaj w tej partii niskich obrotów, on został bardzo łagodnie podniesiony po to, żeby nie obciążać fabrycznych korbowodów. Taka charakterystyka będzie powodowała, że ta zwiększona moc w naprawdę jak najmniejszym stopniu będzie odbijać się na trwałości silnika, a właśnie na tym to polega, żeby zrobić sobie fajną modyfikację, ale jednocześnie nie przesadzić. Ma to być po prostu daily, do jazdy na co dzień, ma cieszyć, a moment obrotowy na poziomie 619 Nm, no to już wbija w fotel, nie ma co tutaj mówić. Zobaczcie, jak fajnie przebiega moment obrotowy. Został on tak właśnie skalibrowany, żeby nie pikował na niskich partiach obrotowych, bo obciąża to korbowody. No i były już w przeszłości takie sytuacje, gdzieś tam spotykałem się u klientów, że mieli właśnie takie mocne modyfikacje gdzieś tam wykonywane w innych firmach. No i niestety te korbowody się poddawały, więc ja zawsze wolę te silniki wystroić tak po prostu bardziej delikatnie z dołu, a potem jak widzicie ten moment obrotowy utrzymuje się bardzo ładnie w szerokim zakresie obrotów. Do tego moc uzyskiwana do odcinki, zobaczcie, 6,925 obrotów, czyli samochód ciągnie bez ustanku, bez zadyszki, więc to jest fajne. Będzie to cieszyć na co dzień. Oprócz oczywiście wszystkich dodatków, które tutaj aktywowałem, bo wspominałem Wam wcześniej, że zrobiłem tutaj fajne takie funkcje. Zoptymalizowałem oczywiście fabryczne, które tutaj były w tym softie, ale no nie były do końca pokalibrowane. Zacznijmy może od limitera temperatury. Co to oznacza? Fabrycznie tutaj limiter temperaturowy, jeśli chodzi o temperaturę oleju, działa w ten sposób, że jeśli silnik osiągnie odpowiednią temperaturę wody, no to limiter olejowy praktycznie nie działa w żaden sposób i od razu obroty są dostępne, maksymalne. Ja stwierdziłem, że fajnie by było to skalibrować w ten sposób, że jeśli temperatura oleju jest niska, samochód, nawet jeśli osiągnie temperaturę wody rzędu 70-80 stopni Celsjusza, tak jak to właśnie w serii się odbywa, no to nie ma od razu pełnych obrotów, tylko one są zalimitowane nadal do 4500, ponieważ jak wiecie, nawet jeśli temperatura wody osiągnie swoją wartość roboczą, no to olej wolniej się rozgrzewa, więc automatycznie warto by było tutaj pomyśleć o zalimitowaniu właśnie obrotów, żeby gdzieś tam czasem ktoś w ferworze emocji nie przycisnął za mocno, no bo szkoda takiego 2,5 TFSI katować na zimnym oleju. W związku z tym limiter został tak skonfigurowany, że wraz z wzrastającą temperaturą oleju coraz wyższe obroty są dostępne. Pokażę Wam może tak na tyle, na ile będę w stanie. Zobaczcie, mamy tutaj temperaturę oleju. Silnik jest rozgrzany do, jak widzicie, około 70 stopni plus minus. Odpalimy sobie. I jak widzicie, mamy tutaj 5500 obrotów. Do tylu silnik nam się zakręci dla bezpieczeństwa. A wraz z wzrastającą temperaturą oleju, jak tutaj widzicie, odpowiednio wyższe obroty automatycznie się odblokują. To jest taka fajna funkcja bezpieczeństwa, taka bardzo pożyteczna, praktyczna, no bo tak jak powiedziałem, zdarzają się takie sytuacje, że gdzieś tam chcielibyśmy nieraz szybciej pojechać, gdzieś tam emocje za bardzo w nas zadziałają, no i moglibyśmy wtedy przycisnąć gdzieś tam do spodu, no i ten silnik niestety dostałby troszeczkę po tyłeczku, a fabrycznie niestety jest to możliwe, bo tak jak powiedziałem, ten limiter nie działa. Teraz został zaktywowany i odpowiednio skonfigurowany. No jeśli oczywiście poczekamy tutaj chwileczkę jeszcze, no to pewnie zobaczymy, jak te obroty zaczną się same zwiększać na limiterze, na obrotomierzu. Może tutaj troszeczkę zwiększymy obroty.
7000. Temperatura minimalnie się podniosła. Poczekajmy jeszcze, zobaczycie, może jeszcze nam przeskoczy. Fabrycznie już byśmy mieli 7000 dawno. Przy tej temperaturze to pełny zakres obrotowy już byłby dostępny. Moglibyśmy go zakręcić dużo wyżej. Jak już jesteśmy tutaj, o widzicie, znów nam się odblokowało. Zobaczmy, jaka jest temperatura. No, dochodzi nam, powiedzmy, takie 75 stopni. Fabrycznie jeszcze chcę powiedzieć, że mieliśmy tutaj taki limiter obrotów, tak zwany soft limiter, gdzie nie można było tym samochodem przegazować na postoju wyżej niż, powiedzmy, te 4000 obrotów. On został oczywiście też dezaktywowany, więc na rozgrzanym silniku, tak jak mamy już teraz, widzicie, limiter obrotów nam zszedł do 7000, więc temperatura oleju jest już odpowiednio wysoka. Możemy sobie tym samochodem przegazować. No, ja tutaj nie będę odkręcał go do końca, ale pokażę Wam, jak to działa. Przy okazji usłyszycie też popsy, które zostały tutaj przeze mnie dograne, których nie ma fabrycznie. Zobaczcie. No, jak ktoś jest hardkorowcem, to nawet może podkręcić wyżej i tych popsów, wiadomo, usłyszymy jeszcze więcej. One na niskich obrotach praktycznie nie występują, tak je skalibrowałem, zobaczcie. Mamy tutaj ciszę. Dopiero od powyżej 4000 coś się zaczyna dziać. Także tak to działa. Więc tak, mamy aktywowany limiter obrotów funkcji temperatury oleju dla bezpieczeństwa. Mamy aktywowane popsy. Mamy, proszę Państwa, aktywowany też, przepraszam, nie aktywowany, tylko mamy tutaj zmodyfikowaną procedurę odpalania ze strzałem. Co to oznacza? Ano, słuchajcie, przy odpalaniu w RS-ach jest procedura, gdzie po prostu słychać taki strzał. Ten strzał został wzmocniony. Zobaczcie, odpalimy sobie. Jest on donośny i zdecydowanie słychać, że mamy do czynienia z RS-em. Z takich dodatkowych funkcji, o których też warto wspomnieć, bo są one dosyć praktyczne, jest to, że zobaczcie, tutaj mamy tego start-stopa, tak? I jak zapalamy samochód, no to niestety za każdym razem trzeba kliknąć sobie tutaj, żeby go po prostu dezaktywować. No bo po prostu będzie nam gasił samochód. Wiecie, jak ta funkcja potrafi uprzykrzyć życie. Ja natomiast zmieniłem jej działanie w softie silnika, tak że fabrycznie ona po prostu, zobaczcie, jak go odpalę, to już tutaj jest podświetlona, start stop jest dezaktywowany i po prostu nie działa. Natomiast gdyby ktoś chciał jednak przywrócić działanie tego start-stopu tak, żeby działał znów, żeby był aktywny, wystarczy tylko kliknąć. O, i zobaczcie, samochód zgasł. Także funkcja działa, nie jest on deaktywowany na stałe, można... znów zapalił. Także można go sobie dostosować po swojemu i zobaczcie, mamy go tutaj deaktywowanego. Gasimy, zobaczcie. Jak ponownie go zapalimy, on dalej pamięta ostatnią pozycję, więc jest to mega fajne rozwiązanie, bo jakby nie tracimy funkcji start-stop, a możemy ją sobie zapamiętać w ostatniej pozycji i automatycznie przy kolejnym odpaleniu, przy kolejnym uruchomieniu silnika po prostu samochód pamięta, że tego start-stopu nie chcemy używać, więc fajna sprawa. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? Oczywiście. Jak wiecie, ostatnio no taka wśród no powiedzmy tuningowców panuje moda na podnoszenie ciśnienia oleju. W związku z tym też tutaj zostało podniesione ciśnienie oleju. Więc powiedzmy, że silnik będzie pracował na wyższym ciśnieniu oleju, będzie bardziej zabezpieczony. Czy wspomniałem o wszystkich featuresach? Chyba tak. Podsumowując, podniesione ciśnienie oleju, procedura odpalania ze strzałem zmodyfikowana, głośniejsza, donośniejsza,
prawdziwa RS-owa, można rzec. Popsy aktywowane, których nie było fabrycznie. Do tego limiter obrotów po temperaturze oleju, żeby troszkę ochronić ten silnik. GPF off, moc. Także mamy tutaj kompletny Stage 2 na paliwie 100-oktanowym, 508 HP i 619 Nm z łagodnym przebiegiem momentu, z mocą do odcinki. No, setup kompletny. Oczywiście powiem Wam jeszcze tutaj 3 grosze odnośnie tego konkretnego setupu, bo ten Stage 2, który tutaj mamy, to jest taki totalnie bazowy, totalnie podstawowy Stage 2. Intercooler, jak wiecie, w RS3 fabrycznie warto wymienić, a w zasadzie jest to musowa wymiana, jeśli robimy modyfikację, bo seryjny jest po prostu kiepski i się grzeje. Downpipe, wiadomo o co chodzi, tak samo. Natomiast można ten Stage 2 rozbudować o kolejne elementy, kolejne zabawki typu dolot, bo ja Wam tutaj pokażę. W tym egzemplarzu mamy seryjny. Mamy seryjną puszkę z fabryczną wkładką, mamy seryjną rurę dolotową, mamy seryjne kolanko dolotowe turbosprężarki, mamy seryjne kolanko wlotu kolektora ssącego, mamy seryjny kolektor ssący, mamy seryjne orurowanie intercoolera, także jak widzicie tych zmian, które można tutaj dokonać na stage'u drugim, usprawnić go po prostu, rozbudować do fulla jest dużo. Także tutaj jest taka podstawa, więc no, wiecie jak to wszystko wychodzi w praktyce. Pewnie w kolejnych relacjach z innymi modyfikacjami RS3 pokażę Wam jak to wyjdzie na takim powiedzmy fullu. Zerknijcie sobie jeszcze też na inne realizacje RS38Y, które wrzucałem Wam już na kanale YouTube w tamtym roku. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.